Cześć, siemano. Ostatnio sporo pytań było o to, jakie różdżki używać, w jakim przypadku, która jest lepsza, którą bym wybrał i dlaczego. W związku z tym to będzie tematem dzisiejszego odcinka i właśnie o różdżkach sobie porozmawiamy. Jak widzicie, na podłodze mojego domku mamy tutaj wszystkie różdżki dla druida, które są dla nas tak naprawdę interesujące. I tak mówiąc różdżki, mam tutaj na myśli również Bright Sworda oraz Magic Sworda. I dlaczego? Ponieważ do 200 poziomu jest tylko jedna różdżka, która ma możliwość włożenia trzeciego poziomu imbuingu na krytyka. To jest Jungle Rod, który jest po prostu bardzo rzadki i dosyć drogi jak na to, co nam oferuje, dlatego uważam, że po prostu nie warto w niego przynajmniej na dzień dzisiejszy inwestować i nie warto sobie nim zaprzątać głowy. Natomiast zamiast tego mamy do dyspozycji Magic Sworda, w którego możemy włożyć trzeci poziom imbu na kryta i który nam tą lukę po prostu wypełnia. Na mniejszym poziomie przed 80 mamy Bright Sworda, od 80 możemy używać Magic Sworda. Co one dają nam poza tym, że możemy włożyć trzeci poziom imbu na kryta? Otóż to, że mają modyfikator obrony. Bright Sword daje nam plus 1 defa, natomiast Magic Sword plus 3 defa. Zwłaszcza w momencie, kiedy spellbooki u magów i te ogólnie EQ dla niskopoziomowych magicznych postaci nie ma za wiele obrony, to te 1 czy 3 defa naprawdę może nam pomóc, ułatwić grę, nieraz może nawet uratować życie. No i tak naprawdę do 200 poziomu spokojnie sobie z tym Magic Swordem możemy biegać. Pewnie ktoś zaraz powie, że no hola, ale imbu trzeci poziom nakryta, no to jest kupa kasy, trzeba mieć kogoś, kto nam je zrobi i tak dalej, i tak dalej. No ale prawda jest taka, że jeśli ktoś nie ma kasy, żeby zainwestować sobie w to imbu, no to nie ma znaczenia, jakiej różdżki będzie używał i pewnie po prostu będzie wymieniał różdżki za każdym razem, jak wbije poziom na następną, aż dojdzie do poziomu 80, gdzie będzie miał Blossom Staffa, który jest po prostu uniwersalny i będzie go używał. Jeśli będzie mógł sobie pozwolić na jakiekolwiek imbu, to sobie w niego włoży, i jeśli nie, no to będzie bez tego imbu biegał. No, a jeśli ktoś nastawia się na power gaming, jeśli ktoś ma po prostu pieniążki, żeby zainwestować w grę i żeby była dla niego po prostu przyjemniejsza, no to wtedy wybierze Magic Sworda, włoży w niego trzeciego kryta, trzecią manę, no i będzie mu się naprawdę przyjemnie biegało. Po pierwsze, będzie mógł robił większy damage, więc automatycznie większy exp, większy profit, ewentualnie mniejszy waste. Do tego z maną będzie w stanie dłużej wytrzymać na respie, rzadziej będzie musiał chodzić na refile i znowu większy profit w godzinę, większy exp. Także jeśli chodzi do 200 poziomu, no to jest tyle. Bright Sword, Magic Sword, tego się trzymamy. Od 200 poziomu dostajemy Rod of Destruction, nam się, że tak powiem, aktywuje. No i tak naprawdę Rod of Destruction to jest jedna w sumie z fajniejszych różdżek i będziemy jej pewnie używać dosyć długo. Oczywiście będzie to uzależnione od naszych finansów. Nie daje nam z drugiej strony w porównaniu z Magic Swordem tak dużo, no bo różnica między Magic Swordem jest taka, że daje nam plus 1 Magic Level, więc tak naprawdę tej różnicy nie odczujemy. Więc jeśli ktoś jest w stanie pozwolić sobie, żeby kupić od razu, jak tylko będzie mógł, Cobra Roda, to myślę, że może po prostu Rod of Destruction pominąć i w ogóle jej nie kupować. Tylko z Magic Sworda się przesiąść bezpośrednio na Cobrę. Rod of Destruction, no w granicach 1 do 2 kk się plasuje cenowo, w zależności od ceny gold tokenów na serwerze, no bo za 50 tokenów możemy ją sobie wymienić. Natomiast od 220 poziomu mamy według mnie najlepszą różdżkę, jaka jest dostępna dla druida, czyli Cobra Roda, który daje nam 2 Magic Levele, czyli tylko jeden więcej niż Destruction. Natomiast również daje nam
2 imbu sloty z możliwością włożenia 3 poziomu kryta, czyli tak jak Rod of Destruction, ale oprócz tego ma jeszcze bonus 18% life leecha, który po prostu robi tutaj największą różnicę i robi robotę. Ponieważ zwłaszcza na Druidzie ten life leech mega się przydaje. MS by tego tak nie odczuł, natomiast Druid gwarantuje wam, że po przesiadce na Cobra Roda wasze życie jako Druida stanie się po prostu lepsze. Punci się łatwiej, bezpieczniej, wygodniej, no i przede wszystkim ułatwia wam życie. Dlaczego? Załóżmy, że idziemy gdzieś tam sobie poprofitować, czy tam solo poexpić. Leczymy się z life leecha, w związku z czym rzadziej używamy jakiejś Exury Vity, Exury Gran, innego czaru leczącego, czyli zużywamy mniej many. Zużywamy mniej Ultimate Mana Potionów, no bo nie oszukujmy się, każdy i tak od 130 poziomu biega z Ultimate Mana Potionami, a co za tym idzie, automatycznie robimy mniejszy waste. Dzięki temu też w jakiejś tam kryzysowej sytuacji potrafi nam ten life leech uratować życie, jak dostajemy jakiegoś trapa, z Vity nie zawsze doleczymy się do fulla, zadamy damage, trochę nas doleczy. Jeśli chodzi o team hunty, czy duo, trio, czy w 4 profesje, no to wtedy możemy się po prostu skoncentrować na leczeniu naszego Knighta. Nie musimy tak naprawdę zwracać uwagi tak bardzo na swoje HP, na leczenie siebie. Dzięki temu nie pomijamy tury na leczenie Knighta, ponieważ nawet jeśli mamy jakąś kryzysową sytuację, jakieś dymy, no to zarzucamy sobie utamę, nawet mając low HP, nie musimy się leczyć, bo damage, który za chwilę zadamy, po prostu i tak nas wyleczy. 18% to jest naprawdę dużo, to jest 180 HP z każdego 1k zadanego dipsa, więc to robi robotę. Jeszcze do tego, jak sobie dołożymy jakiś imbu w zbroi na life leecha, no to już w ogóle praktycznie, no ja mając Cobra Roda i imbu na life leecha w zbroi, praktycznie w ogóle nie leczę siebie, czasami tam tylko doleczam się masteresem ewentualnie. Exuere Vitae to używam w ciągu 2-godzinnego huta, może 4 razy łącznie. Także no Cobra Rod to jest różdżka, którą jak kupicie, to będziecie z nią naprawdę długo biegać i będziecie zadowoleni. Jest uniwersalna i zmieni wasze życie bardzo na oczywiście in plus. No niestety cena na dzień dzisiejszy to jest w granicach 20 kk, na Celeście mniej więcej 18. Ja jak kupowałem kosztowała 30, natomiast pamiętam czas jak kosztowała ponad 50, no i uważam, że nawet te 50 kk naprawdę warto byłoby za nią zapłacić, bo jest po prostu bardzo dobra i naprawdę według mnie jest na ten moment stosunkowo, przynajmniej do ceny, najlepszą różdżką dla Druida. Dalej od 270 poziomu mamy natomiast Lion Roda, który również daje 2 magic levele, również ma 2 imbu sloty, z tym, że tutaj już nie możemy sobie włożyć 3 poziomu kryta, w ogóle nie możemy włożyć zresztą kryta, ponieważ ta różdżka ma kryta już wbudowanego, tylko z tą różnicą, że daje on 35% dodatkowych obrażeń krytycznych, gdzie 3 poziom imbu na kryta daje plus 50, czyli jak uderzymy za 1000, no to uderzymy zamiast tego za 1500, czyli dodatkowe 500. Natomiast z Lion Rodem, jak uderzymy za 1000, no to uderzymy w praktyce za 1350, czyli dodatkowe 350 obrażeń krytycznych. No i ta różdżka jest równie dobra, co kiepska w porównaniu z Cobra Rodem. Fajna jest w momencie, jak chcemy sobie na przykład iść gdzieś poprofitować, no to mamy darmowy imbuing na kryta wbudowany tak naprawdę. Nie musimy za niego płacić, więc jeśli nie potrzebujemy jakoś specjalnie tam mega imbu, są to jakieś tam słabsze potworki tak naprawdę, na których idziemy profitować, no to mamy za darmo kryta, nie zużywamy pieniążków na imbu, czyli automatycznie nasz profit jest już wyższy na samym starcie, jesteśmy do przodu. Tak samo w momencie, kiedy chcemy pobić sobie na przykład bestialkę, to jest drugi przypadek, kiedy ta różdżka jest naprawdę bardzo dobra, no bo mamy znów darmowego kryta, za którego nie płacimy, bijemy relatywnie słabe potwory, więc ten kryt nam pomaga, ale też no jest po prostu za darmo. Za darmo, dobra cena. No i trzeci przypadek
ten, z którego ja osobiście korzystam i dla którego wykorzystuję Lion Roda, to jest po prostu bicie bossów. Single target, te 15% mniej obrażeń krytycznych nie zrobi wam tak naprawdę dużej różnicy, bo szansa na to, że traficie kryta w danym ataku, to jest 10%, więc jeśli bijecie single target, no to jest 1 na 10 hitów mniej więcej, tak? Przy obrażeniach obszarowych, no wygląda to inaczej, tak? Bo w każdego potwora, którego trafiacie danym atakiem, macie 10% szans na to, że uderzycie kryta, więc no to ta szansa generalnie w każdym ataku jest większa w zależności od tego, ile potworów uderzacie naraz. Natomiast jeśli bijemy bossa, bijemy go single target, no to ta różnica w tym krycie nie jest tak duża. Co więcej, ja wkładam w nią magic level, więc plus 4 magic levele łącznie daje nam 6 magic leveli, 35% dodatkowych obrażeń krytycznych, no i oczywiście standardowo mana licza. No to naprawdę robi już robotę i na tych bossikach damage jest już, jest to odczuwalne po prostu. Co więcej, mamy 4 magic levele więcej, więc więcej leczymy, więc też nasz Knight, czy tam nasz team jest w tym momencie bezpieczniejszy, no i nie musimy się tak bardzo obawiać o ich życie. Większe sio, większy masters, no to wiadomo, ułatwia nam po prostu bicie tego bossa. Dlatego do bossów jak najbardziej ją polecam. Cena na dzień dzisiejszy jest poniżej już 10 kk. Ja kupowałem za jakoś 14-15. W tej chwili dzisiaj na Celeście chyba widziałem za 8, więc to już naprawdę fajne pieniążki. Jeśli ktoś sobie może pozwolić do bossów, właśnie do jakiejś bestiareczki, jakieś słabe potworki do profitowania, jak najbardziej polecam. Aczkolwiek nie jest to must have, bo wszędzie, gdzie jej możecie użyć, Cobra będzie równie dobra, jeśli nie lepsza, więc to jest taki bardziej gadżet. Dalej mamy Falcona od 300 poziomu. Różnica jest taka, że daje nam 3 magic levele, ma 2 imbus sloty. Oczywiście porównujemy cały czas tutaj do Cobry, bo Cobra daje jako przykład najlepszej różdżki dla druida po prostu ever na ten moment. Czyli mamy 1 magic level więcej. Tak samo mamy 2 imbus sloty i możemy włożyć sobie 3 poziom kryta. No i oprócz tego mamy jeszcze 8% odporności na energię. Jest to 8%, to jest naprawdę dużo odporności, z tym, że przynajmniej na tych niższych poziomach nie za bardzo to wykorzystacie. No jest Prison, na którym odporność na energię jak najbardziej się przyda, no ale poza tym to tak chyba średnio. Wiadomo, potem jakaś Energy Lipka, jakiś krater, ok, odporność na energię tutaj się jak najbardziej przyda. No ewentualnie jak idziecie robić goldy, też wam się odporność na energię przyda. No ale głównym czynnikiem, dla którego można by kupić na dzień dzisiejszy Falcon Roda jest jego cena, bo można go dostać za około 5 kk. Na Celeście dzisiaj widziałem chyba za 6, niecałe 7 kk dostępnego. Od ręki na buy nawet znacznie taniej. Więc myślę, że za około 5 kk spokojnie można go wyhaczyć, więc jeśli nie mamy pieniążków na Cobra Roda, no bo 20 kk to nie mała kasa, zwłaszcza dla takiego 200 plus, no w tym przypadku przy Falconie 300 maga to nie jest mało, no to za 5 kk Falconik, dodatkowe 3 magic levele w stosunku z Magic Swordem, czy tam z Destructionem 2 magic levele. Do tego ta odporność na energię na pewno nam nie zaszkodzi. No oczywiście 2 imbus sloty za 5 kk, dobra cena, myślę, warto ją kupić. Natomiast jeśli mamy już Cobrę, no to myślę, że nie ma to sensu. Ja kupiłem Falcona ponad rok temu i kupiłem go w tym samym czasie mniej więcej co Cobrę. I szczerze powiedziawszy, to jeszcze nie zbiłem drugiego imbu na Falconie zrobionego, więc nawet jeszcze 40 godzin go nie używałem w ciągu roku. Ja używałem go też początkowo na bossy. Włożyłem sobie w niego Magic Level i kryta. No natomiast niestety, o ile na MS-ie pewnie by to przeszło, o tyle na Druidzie po prostu brakowało mi tej many. No i mana licz w różdżce jest raczej dla mnie na dzień dzisiejszy obowiązkowy. No i ta opcja Magic Level plus kryt niespecjalnie mi się tu sprawdziła. No ale tak jak mówię, jeśli ktoś nie ma pieniążków na Liona, Falcon będzie jak najbardziej spoko.
ale to tak stawiałbym go mniej więcej na podobnym poziomie jak Lion. Może Falcon jest troszkę lepszy. Natomiast ostatnią dostępną na dzień dzisiejszy różdżką i tak naprawdę no, w praktyce najlepszą jest Soul Hexer. Dlaczego ja uważam, że Cobra jest najlepsza? Tylko ze względu na to, że po prostu różnica w cenie jest tak kosmiczna, że no, na Cobrę, o ile większość graczy będzie mogła sobie pozwolić, o tyle na Soul Hexera no nie bardzo. Ja osobiście pożyczyłem go od Stalowca, którego serdecznie pozdrawiam i dziękuję. Tylko i wyłącznie na potrzeby filmiku. No i co daje nam ta różdżka? Daje nam już na starcie 5 Magic Leveli. Także to już robi mega różnicę. Dalej mamy Life Leecha 5%. Co prawda jest to mniej niż w Cobrze, bo Cobra daje nam 18%. No ale tu mamy 5%, które doliczy nam się do tego Life Leecha z Armoru. Więc no będzie to mniej niż z Cobrą, ale nadal będzie całkiem nieźle. I do tego mamy jeszcze 3% Mana Leecha. Czyli jeśli ktoś ma problemy z maną, no to mając 2 imbu na manę ma 16% Mana Leecha, plus 3% 19%. No to jest sporo. No, tak naprawdę to jest 1/6 mniej więcej Mana Leecha więcej niż po prostu z 2 imbuingami. I sądzę, że to problemy z maną powinno rozwiązać. No ja nie miałem jeszcze okazji, żeby trochę z tą różdżką pograć, więc nie wiem jakie jest dokładne przełożenie między Cobrą a Soul Hexerem. Myślę, że w przyszłości będę to sprawdzał, zwłaszcza jak już kupię swojego Soul Hexera. No i oprócz tego mamy jeszcze 12% odporności na lód. 12% odporności to jest bardzo dużo. Na co ta odporność by nie była? No, problem w tym, że na lód, no to nie jest to najlepszy rodzaj odporności. No fakt, Ice Lipka, jeśli ktoś chciałby tam huncić, spoko. 12% mega miazga. Jakieś Tchais, oczywiście spoko, wiem, teamy nadal huncą to Tchais, też mimo nerfów i tam będzie robić robotę Soul Hexer kosmiczną. Jakieś rybki, jak wyżej. No ale tam, gdzie nie potrzebujemy tej odporności, no to ten Soul Hexer już nie jest tak kosmiczny. Osobiście, jeśli faktycznie te 3% Mana Leecha by mi tutaj wystarczało i nie potrzebowałbym w niej imbu na Mana Leecha, wkładając Magic Level, no to 9 Magic Leveli z różdżki to jest kosmos i sądzę, że jeśli chodzi o DPS-a, naprawdę zrobiłoby to sporą robotę. Natomiast jeśli by się okazało, że bez tego Mana Leecha nie pojedziemy, no to może być ciężko. No, tak jak mówię, musiałbym troszkę z nią pograć, żeby potestować i byłbym w stanie na ten temat powiedzieć więcej. No jednak mimo wszystko 300 kk na dzień dzisiejszy, taka jest mniej więcej cena tej różdżki. To jest kosmiczna kwota. To jest 280 kk. Musiałbym dołożyć do Cobry, żeby ją kupić na ten moment. Więc czy ta różnica jest warta 280 kk? No nie wydaje mi się, bo te pieniądze myślę, że można by zainwestować lepiej, choćby w Magic Level. Aczkolwiek jeśli ktoś sobie może pozwolić, na pewno nie będzie narzekał i na pewno podniesie to jego standard gry jak najbardziej. Tylko no, główne pytanie tu jest na temat jej ceny. No bo za 280 kk możemy kupić sobie różdżki, które są niezaprzeczalnie według mnie najlepsze i żadna inna różdżka nie jest tak dobra i przydatna dla druida jak Exercise Rod. Nieważne który, czy to Lasting, czy którykolwiek inny. Tak naprawdę to jest najlepsza różdżka dla druida. Jak widzicie, mój druid w tej chwili stoi i cały czas trenuje Magic Level. No a Magic Level tak naprawdę jedyne co może sprawić, że straci na wartości, to to, że pojawi się dużo postaci z podobnym Magic Levelem. Natomiast nie sądzę, żeby kiedykolwiek Exercise Rody staniały, więc Magic Level relatywnie będzie cenę trzymał. Natomiast na Soul Hexer prędzej czy później raczej na pewno stanieje. Zostaje nam jeszcze kwestia różdżki, która
wejdzie w zbliżającym się wielkimi krokami Summer Update'cie. Na razie to, co o niej wiemy, to to, że będzie mieć modyfikator Magic Levela od żywiołu. Czyli będzie miała prawdopodobnie, no bo nigdzie oficjalnie to chyba nie zostało przyznane, jednak na forum pojawiły się informacje, że na przykład będzie mieć 2 Magic Levele plus 2 Magic Levele od konkretnego żywiołu. No zakładam, że dla Druida będzie to ziemia lub lód, no bo ogień, energia byłyby po prostu idiotyczne. Jako że Druid no, jedynie używa GFB czy Thunderstormów, jeśli chodzi o te dwa żywioły. No i będzie działać to w ten sposób, że te dodatkowe 2 Magic Levele od żywiołu będą skalować się tylko w momencie, kiedy będziemy zadawać obrażenia z danego żywiołu. Czyli jak będziemy mieli plus 2 Magic Levele od ziemi, no to z Terrachurów, z Stone Showerów, z tego UE od ziemi będziemy po prostu uderzać o te 2 Magic Levele więcej. Ta sama sytuacja będzie jeśli chodzi o lód, no bo tak jak mówię, zakładam, że te dwa żywioły się tutaj pojawią. Mają wyjść dwie takie różdżki, aczkolwiek zakładam, że jedna to będzie po prostu, jedna będzie od ziemi, druga od lodu, lub jedna będzie bazą, a druga będzie właśnie ulepszeniem z tym bonusem. Czyli w najlepszym wypadku będzie dawać 4 Magic Levele od konkretnego żywiołu, natomiast 2 ogólnie, tak? Czyli będzie się plasować gdzieś między Kobrą a Hexerem i tak naprawdę tutaj, jeśli pytanie, czy dojdą do tego jakieś inne statystyki, czyli na przykład jakiś life leech, czy jakiś mana leech, jeśli tak, no to będzie warta rozważenia. Jeśli nie, 2 Magic Levele od jednego żywiołu, no nawet jeśli gdzieś bijemy z Terrachurów, zazwyczaj i tak bijemy z jakiegoś Awa, więc tylko na te Terrachury dostaniemy Magic Level, nie będzie się on liczył do leczenia, więc jakoś bym się nie napalał. Jeśli będzie jej cena w miarę spoko, okej, nie mówię nie, ale przynajmniej na podstawie informacji, które na dzisiaj mamy, no to jeśli cena będzie powyżej Cobra Roda, uważam, że nie będzie się opłacało jej po prostu zakupić. No ale tak naprawdę wszystkiego dowiemy się na test serwerze, a potem już na live serwerach, jak ta różdżka zostanie wprowadzona do gry i będziemy wiedzieć, w jakiej dokładnie formie będzie wprowadzona i jak dokładnie będzie to działać, bo na informacje, jakie mamy na dzień dzisiejszy, no to po prostu wydaje mi się, że nie warto będzie wymieniać Cobra Roda na nią, już o Soul Hexerze nie wspominając. Aczkolwiek no Chipsoft zawsze może zaskoczyć. Przewidywania są takie, że będzie ona na 270 level, czyli będzie plasować się w okolicach Lion Roda, więc też nie sądzę, żeby się wiele osób na nią po prostu decydowało. No i tak naprawdę na dzisiaj to wszystko. W dużym skrócie do Cobra Roda najlepiej biegać sobie z Magic Swordem, a z Cobra Rodem możecie już biegać, aż wam się znudzi gierka, albo aż postanowicie wymienić ją na Soul Hexera, bo będzie was na to stać, lub Soul Hexer stanieje na tyle, że będzie was na to stać, lub po prostu was na niego stać. Jeśli film wam się oczywiście podobał, no to zostawcie łapę w górę. Jeśli przede wszystkim rozwiałem wasze wątpliwości, kiedy, jaką różdżkę warto używać. No oczywiście, jeśli chcielibyście więcej takich filmików, gdzie omawiamy jakąś konkretny element EQ, który, kiedy, dlaczego najlepiej wybrać, no to oczywiście napiszcie w komentarzu, napiszcie, o czym byście taki filmik ewentualnie chcieli, napiszcie, o czym tutaj zapomniałem, albo co wy sądzicie na ten temat, bo być może macie inne zdanie niż ja przedstawiłem tutaj. No i na dzisiaj to wszystko. Pamiętajcie, by subskrybować kanał, by być na bieżąco i do usłyszenia. Cześć, trzymajcie się.